Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się niezwykle kontrowersyjnej i inspirującej postaci w świecie finansów, Rafałowi Zaorskiemu. Będzie też XRP oraz dlaczego złoto drożeje. A więc zapraszam. Teraz zobaczymy, jak Rafał zbudował swoją karierę, jakie osiągnięcia zdobył na rynku kryptowalut oraz dlaczego stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych inwestorów w Polsce. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Rafał Zaorski przyszedł na świat 22 października 1978 roku. Choć jego działalność na rynku finansowym kojarzy się głównie z ostatnią dekadą, doświadczenie zdobywał przez wiele lat, spekulując na giełdzie papierów wartościowych oraz na rynku Forex. Rafał odrzuca tradycyjną analizę techniczną, uznając ją za mit. Zamiast tego proponuje prostsze podejście, które koncentruje się na analizie ceny. Jego strategia opiera się na wysokim lewarze oraz agresywnych decyzjach inwestycyjnych, co przyniosło mu naprawdę spektakularne wyniki. Rafał zdobył rozgłos w roku 2015, kiedy publicznie zarobił swój pierwszy 1 000 000 złotych, zaczynając z zaledwie 35 tysiącami złotych na rynku Forex. Jego stopa zwrotu wyniosła aż 271%. W roku 2018 zarobił 1 000 000 złotych w ciągu zaledwie kilku godzin, co tylko potwierdziło jego umiejętności inwestycyjne. W roku 2022 Rafał Zaorski z sukcesem wkroczył na rynek kryptowalut, handlując głównie bitcoinem oraz etherem. Osiągnął zyski przekraczające 44 miliony złotych. Jego działalność w tym obszarze była częścią szerszej strategii dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, a także dowodem na umiejętność dostosowywania się do dynamicznych zmian w środowisku finansowym. Jak to zrobił? Posłuchajcie. 9 maja 2022 roku, podczas transmisji na żywo, ogłosił zamknięcie swoich krótkich pozycji, co przyniosło mu zysk w wysokości 10 milionów dolarów amerykańskich. Rozpoczął swoją strategię 4 kwietnia, otwierając krótkie pozycje na Bitcoinie i Ethereum, a następnie dodając altcoiny. Jego podejście charakteryzowało się agresywnym stylem oraz piramidowaniem, czyli zwiększaniem wolumenu pozycji w miarę wzrostu zysków. Już 1 maja jego zyski wynosiły ponad 6 milionów USD, ale pozycje były wówczas jeszcze otwarte. Zaorski krytykował tradycyjne metody analizy technicznej, porównując je do swojej analizy muzycznej, co wzbudziło mieszane reakcje. Jego zysk w wysokości 10 milionów USD w ciągu miesiąca przyciągnął uwagę wielu inwestorów, a kontrowersyjna postawa sprawia, że pozostaje jedną z najbardziej intrygujących postaci w świecie finansów. Rafał jest posiadaczem najdroższego apartamentu w historii polskiego rynku nieruchomości. Zakupił luksusowy apartament w wieżowcu Złota 44 w Warszawie za 23 miliony złotych. To nie tylko symbol jego finansowego sukcesu, ale także miejsce, gdzie odbywają się spotkania związane z jego działalnością inwestycyjną oraz edukacyjną. Rafał jest założycielem Trading Jam Session, czyli społeczności traderów, której celem jest edukacja finansowa oraz ochrona interesów inwestorów. Spotkania i transmisje na żywo przyciągają zarówno początkujących, jak i zaawansowanych traderów, a Rafał dzieli się swoją praktyczną wiedzą oraz strategiami inwestycyjnymi. Kolejnym głośnym projektem jest Big Short Bits, platforma inspirowana ruchem Wall Street Bits. Umożliwia użytkownikom wymianę informacji inwestycyjnych oraz podejmowanie wspólnych decyzji. Mimo kontrowersji, projekt zyskał znaczną popularność. Rafał pracuje również nad projektem Cebulion, który ma na celu stworzenie pierwszego polskiego stablecoina. Choć projekt znajduje się w fazie rozwojowej, jego założenia wpisują się w ideę regulowanych oraz transparentnych kryptowalut. Rafał Zaorski to postać kontrowersyjna. Jego wypowiedzi w mediach społecznościowych często wywołują burzliwe dyskusje. Krytyka analiz technicznych oraz konflikty z konkurentami przysporzyły mu zarówno zagorzałych fanów, jak i przeciwników. Oskarżano go o wykorzystywanie projektów do własnych celów, ale Rafał skutecznie odpierał te zarzuty. Zaorski wyróżnia się dzięki swojej transparentności. Publiczne pokazywanie transakcji oraz otwarte dzielenie się wiedzą przyciągają uwagę inwestorów. Jego nowatorskie podejście do spekulacji motywuje wiele osób, które pragną zarabiać na rynkach finansowych. Rafał Zaorski to niewątpliwie jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiego rynku finansowego oraz kryptowalut. Jego spektakularne sukcesy, unikalne projekty oraz działalność edukacyjna czynią go osobowością inspirującą. Mimo kontrowersji, jego kariera pokazuje, że odwaga, wiedza i konsekwencja mogą prowadzić do imponujących wyników. Lubicie Rafała i jego zagrania. Co o tym sądzicie?
Dajcie znać w komentarzach, a teraz jedziemy z następnym tematem. W tej części odcinka porozmawiamy o aktualnej sytuacji na rynku kryptowalut oraz perspektywach dla XRP. Ostatnie analizy pokazują, że XRP, moneta platformy Ripple, może wzrosnąć nawet do $1452. To bardzo ambitny cel, jednak analitycy zauważają, że obecny stan rynku kryptowalut wcale nie jest byczy. Co to oznacza dla inwestorów? Rynek kryptowalut znajduje się w fazie spadków i niepewności. Wiele osób z branży wskazuje, że aktualna sytuacja rynkowa może przejść poważne zmiany w najbliższych miesiącach, jednak potrzebna jest stabilizacja i wsparcie ze strony regulacyjnej. Wciąż obserwujemy przeciwny impuls, który nie sprzyja wzrostom. Mimo trudności na rynku, XRP wykazuje pewne oznaki siły. W minimalnym okresie jego cena wzrosła o 580%, co zdobyło zainteresowanie inwestorów. Jednak nadal zadają sobie pytanie, czy XRP zdoła przebić swoje historyczne maksimum na poziomie $3,84 z 2018 roku. Analitycy techniczni sugerują, że jest to możliwe, ale wymaga dodatkowych bodźców. Podsumowując, chociaż prognozy dla XRP są optymistyczne, nie możemy zapominać o codziennych wyzwaniach, które stoją przed rynkiem kryptowalut. Obserwujcie nasz kanał, aby na bieżąco dowiadywać się o kolejnych aktualizacjach i analizach dotyczących rynku. Na koniec prognozy i spekulacji na temat XRP mam do Was pytanie. Wiadomo, że technologia do XRP ma być użyta do cyfrowych pieniędzy. Czy jeżeli sądzicie, że za pomocą cyfrowych pieniędzy można zniewolić ludzi, to inwestowanie w XRP jest moralne? Dajcie znać, czy można zarabiać na projektach, które nie są do końca moralne. Teraz chciałem podziękować wszystkim oglądającym i komentującym na kanale. Pozwala to zwiększać zasięgi i docierać do większej ilości ludzi. Ostatnio w Polsce zaobserwowano zjawisko masowego wypłacania gotówki z banków, co zaskoczyło nawet specjalistów finansowych. Eksperci próbują zrozumieć przyczyny tego trendu oraz przewidzieć jego potencjalne konsekwencje. Wzrost obaw o sytuację międzynarodową, a także niepewność związana z cyberatakami oraz zagrożeniem wojną przyczyniają się do rosnącej chęci Polaków do posiadania gotówki w ręku. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, takie postawy mogą mieć dalekosiężne skutki dla polskiego rynku finansowego. Wzrost liczby wypłat gotówki jest zjawiskiem, które można interpretować jako reakcję na rosnące napięcia geopolityczne oraz obawy o stabilność ekonomiczną kraju. Klienci banków obawiają się, że w przypadku kryzysu finansowego lub infrastrukturalnego dostęp do środków może być ograniczony. Banki z kolei obserwują wzrost popytu na gotówkę, co zmusza je do dostosowywania swoich operacji i polityk w celu zaspokojenia potrzeb klientów. W kontekście takich wydarzeń eksperci podkreślają, że odpowiednia komunikacja ze strony banków jest kluczowa, by utrzymać zaufanie klientów i zachować stabilność sektora bankowego. Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości będzie wzrastać potrzeba skutecznego zarządzania informacjami i transparentności działania instytucji finansowych, aby złagodzić obawy społeczeństwa i zachęcić do korzystania z usług elektronicznych, które są bardziej wygodne i bezpieczne niż tradycyjne metody transakcji gotówkowych. Cyfrowe euro ma wejść w życie w październiku, także zacznijcie zwracać uwagę, jakie ruchy wykonują banki, instytucje na temat gotówki. Kryptowalut, gotówka, ale także złoto to bardzo interesujące tematy. A więc teraz porozmawiamy o złocie. Dlaczego złoto jest obecnie tak drogie? Przyjrzymy się głównym przyczynom wzrostu jego ceny oraz temu, jak sytuacja gospodarcza wpływa na wartość tego kruszca. Złoto, od wieków uważane za bezpieczną przystań w trudnych czasach, właśnie teraz bije rekordy cenowe, co sprawia, że jego wartość rośnie. Warto zbadać przyczyny tej sytuacji. Jednym z kluczowych powodów wzrostu cen złota jest rosnąca niestabilność ekonomiczna na świecie. W obliczu recesji, kryzysów finansowych oraz zawirowań politycznych inwestorzy szukają bezpiecznych aktywów, co skutkuje zwiększonym popytem na złoto. W takich okolicznościach złoto staje się atrakcyjniejsze niż tradycyjne inwestycje, co napędza jego ceny w górę. Dodatkowo, sytuacja na rynkach finansowych, w tym podwyżki stóp procentowych, może również wpływać na ceny złota. Kiedy oprocentowanie wzrasta, atrakcyjność inwestycji w złoto, które nie przynosi stałego dochodu, może maleć. Jednak w niepewnych czasach i przy wzroście inflacji,
Wielu inwestorów wciąż decyduje się na zakup złota jako formy zabezpieczenia przed spadkiem wartości pieniądza. Jednak to nie tylko problemy gospodarcze napędzają wzrost cen złota. Również zmiana podejścia inwestorów, którzy coraz bardziej interesują się kryptowalutami i innymi alternatywnymi formami inwestycji, powoduje, że złoto wraca na piedestał. Złoto przyciąga uwagę osób szukających stabilności i bezpieczeństwa. Podsumowując, obecny wzrost cen złota jest wynikiem wielu czynników, w tym niestabilności ekonomicznej, zmienności stóp procentowych oraz zmieniających się preferencji inwestorów. Warto śledzić ten temat, aby zrozumieć, jakie zmiany mogą jeszcze nastąpić na rynkach finansowych. Inwestycje w złoto są popularnym sposobem na zapewnienie sobie stabilności w czasach ekonomicznej niepewności, jednak istnieje wiele innych alternatyw, które także mogą być rozważane przez inwestorów. Srebro jest często postrzegane jako tańsza alternatywa dla złota. Zważywszy na jego niższą cenę, wiele osób inwestuje w srebro jako sposób na zdywersyfikowanie swojego portfela inwestycyjnego. Srebro, podobnie jak złoto, może działać jako zabezpieczenie przed inflacją i kryzysami gospodarczymi, a jego szerokie zastosowanie w przemyśle sprawia, że jego wartość również może wzrastać w odpowiedzi na popyt. Platyna i palatto – kolejne metale szlachetne, które mogą służyć jako alternatywy dla złota. Są one często wykorzystywane w przemyśle samochodowym do produkcji katalizatorów i mogą dostarczać różne możliwości inwestycyjne. Ceny tych metali mogą być bardziej zmienne, ale ich unikalne właściwości sprawiają, że niewątpliwie mają swoje miejsce w inwestycjach alternatywnych. Inwestowanie w nieruchomości to kolejna istotna alternatywa. Nieruchomości często zyskują na wartości w dłuższej perspektywie czasowej, a przy odpowiednim zarządzaniu mogą również generować dochody pasywne. W obliczu rosnącej inflacji posiadanie nieruchomości może być korzystne, ponieważ wartość aktywów może wzrastać w parze z inflacją. Kryptowaluty, takie jak BTC, ETH, zyskały na popularności jako emerytalne alternatywy dla tradycyjnych inwestycji. Choć są bardziej ryzykowne, mogą oferować wysokie zyski. Właściwe monitorowanie trendów w świecie kryptowalut oraz dywersyfikacja portfela mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka. W związku z rosnącym zainteresowaniem kryptowalutami, wiele osób rozważa je jako możliwość alternatywnej inwestycji. Coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na inwestycje w luksusowe dobra, takie jak zegarki, wina czy sztuka. Takie aktywa mogą oferować znaczną wartość dodaną i być doskonałym uzupełnieniem portfela inwestycyjnego. Przynoszą one nie tylko satysfakcję estetyczną, ale mogą również zwiększać swoją wartość z biegiem czasu. Podsumowując, istnieje wiele alternatyw dla inwestycji w złoto, które mogą zaspokoić różnorodne potrzeby inwestycyjne. Przy wyborze odpowiedniego rodzaju inwestycji warto zwrócić uwagę na swoje cele finansowe, tolerancję ryzyka oraz sytuację rynkową. Dzięki za oglądanie.